Któż nie chciałby stanąć na tej skalnej półce i spojrzeć w dół, na wody fiordu, czuć mrowienie spowodowane brakiem zabezpieczeń nad ponad 600-metrową przepaścią. Ta skała to Preikestolen, czyli po norwesku Ambona, jedna z największych atrakcji w Norwegii. Poprzedniego dnia oglądaliśmy ją z perspektywy fiordu w czasie rejsu po Lysefjord. Ale w tym odcinku skupię się na tym, żeby pokazać drogę, jaką trzeba przebyć ze Stavanger, żeby zrobić sobie takie zdjęcie. Zaczynamy. Do Basecamp Preikestolen, skąd rozpoczyna się piesza wędrówka, mieliśmy z hotelu prawie 40 km. Cześć. Cześć, Justyna, hej. Piotr. Z Cześć. Justyną umówiliśmy się przed hotelem o godzinie 8 rano. Tak jak poprzedniego dnia skorzystaliśmy z usług firmy Adventures in Norway. Za 800 koron od osoby mieliśmy zapewniony transport w obie strony plus kilka punktów widokowych po zejściu z Preikestolen. Je oczywiście też w tym filmie pokażę. Po kilku minutach jazdy zanurzyliśmy się w Ryfylke-tunnelen. Łączy Stavanger z miejscowością Solbak, skąd jedzie się dalej drogą do Jorpeland i parkingu Preikestolen. Tutaj ten w najgłębszym momencie będzie miał 200, no prawie 300 metrów. To obecnie najgłębiej położony tunel na świecie. Został oddany do użytku w 2019 roku. Jest on jedną z największych inwestycji drogowych w historii Norwegii i dlatego sam w sobie stanowi atrakcję inżynieryjną. Na parking przy Basecamp można też dojechać autobusem z centrum Stavanger. W sezonie autobusy wyjeżdżają co godzinę od 8 do 11. Kursy powrotne są od 14 do 17. Bilety kupisz na stronie gofjords.com. Bilet kosztuje 370 koron dla osoby dorosłej i dla dziecka od 4 do 15 roku życia 224 korony. Uwaga, trzeba kupić bilet w każdą stronę osobno i na konkretną godzinę. Nie ma możliwości kupienia biletu w autobusie. Tak, już jesteś zwarta, gotowa. Dotarliśmy na parking P1. Z łatwością znalazłem drogowskazy informujące o kierunku wędrówki na Preikestolen. Tablica informacyjna na Preikestolen 4 km. Tu zaraz po wejściu na szlak sklepy z pamiątkami, jakiś bar, przepiękne krajobrazy. Dzisiaj troszeczkę za mgłą. Wczoraj ani jednej chmurki na niebie podczas tego rejsu, a dzisiaj pójdziemy sobie w takich warunkach, jeśli chodzi o wędrówkę. Dużo lepsze warunki, jeśli chodzi o widoczność mniejsze, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na samej górze z tego punktu widokowego. Rzuciłem tylko okiem na sklep z pamiątkami, przekąskami i kawą i dziarsko ruszyliśmy na szlak. Droga do jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów widokowych świata liczy około 4 km. Większość turystów pokonuje ją w 4-5 godzin, oczywiście w obie strony. Jako że jestem tu pierwszy raz, będę na bieżąco relacjonował, jak ten szlak wygląda. A więc rozpoczynamy od dosyć takiego ostrego podejścia, szeroką, wygodną drogą. Wygląda to tak. Pierwsze metry to szeroki, wygodny szlak, ale już od pierwszych metrów czuć trudy wspinania się po szerokiej trasie. Po kilkuset metrach pojawiły się pierwsze kamienie i perfekcyjnie ułożone stopnie. Wyglądają, jakby leżały tutaj od lat. Po około 300 metrach zaczynają się takie kamienne stopnie. W rzeczywistości zostały wykonane przez nepalskich szerpów, którzy przyjechali do Norwegii z drugiego końca świata. Wyjechaliśmy ze Stavanger około godziny 8. Po przyjeździe tutaj okazuje się, że na szlaku są już tłumy. Sporo ludzi. Kolejne 100 metrów i cały czas strome podejście kamieniami w górę. Hej. Po pokonaniu około 500 metrów osiągnęliśmy pierwsze wypłaszczenie, z którego rozciąga się widok na dolinę i parking pozostający daleko w dole. Po kolejnych 200 metrach, po tym ostrym podejściu stromym, teren się wypłaszczył. Idziemy podziwiać pierwsze widoki. A pierwsze widoki to parkingi z góry. Trasa ma 4 km i często spotyka się podział trasy co kilometr, ale w rzeczywistości szlak jest podzielony na 4 główne podejścia i 3 doliny. Taki właśnie podział stosują norweskie mapy i przewodniki i on znacznie lepiej oddaje charakter wędrówki niż sztuczny podział kilometrowy. Od czasu do czasu warto przystanąć, bo się pojawiają piękne panoramy. Jeśli chodzi o trudność szlaku, od około 10 minut, niewielkie wzniesienia, szeroki trakt kamienny, ale ogólnie dość płasko. Tak spoglądając,
w górę, to tego przewyższenia pozostało no może z 200 metrów. I tam chyba zaczynają się jakieś schody, ale póki co od 10 minut wygląda to mniej więcej tak. W latach 2013-2018 szlak przeszedł gruntowną przebudowę. Zamiast poszerzać go ciężkim sprzętem, zdecydowano się zaprosić do pracy właśnie szerpów, specjalistów od budowy górskich ścieżek, którzy od pokoleń tworzą kamienne trasy w Himalajach. Ich zadaniem było stworzenie szlaku, który będzie jednocześnie trwały, bezpieczny i jak najmniej ingerujący w przyrodę. Kamienie były dobierane ręcznie, wiele głazów ważyło kilkaset kilogramów, a mimo to układano je bez użycia betonu. Efekt robi ogromne wrażenie. Powstało kilka tysięcy kamiennych stopni oraz system odwodnienia, który sprawia, że nawet po intensywnych opadach woda nie niszczy ścieżki. No i zaczynają się stopnie, a po prawej stronie widok na fiord. Wyjdziemy wyżej, bo wychodzimy z lasu. Dzisiaj pogoda bardzo dobra, rześkie powietrze, chłodne. Idealne, jeśli chodzi o wędrówkę. Pokonywaliśmy te stopnie idąc, żeby zachwycać się widokiem z Preikestolen. Nie zdając sobie sprawy, że tę drogę zbudowali ludzie, którzy na co dzień pracują na stokach najwyższych gór świata. Prawie połowa za nami. I jeżeli to pokazuje przewyższenia, To najgorsze przed nami. to najgorsze przed nami dokładnie. Właśnie się zaczyna, ale To potem teraz, już zobacz. teraz górki, A potem już jest co? pod górki. Zbliżamy się do połowy dystansu. Teraz lekko z górki przed decydującym wejściem na Preikestolen. Jeśli to co widzę z przodu, to podejście na Preikestolen to będzie ostre to podejście. Tam sporo ludzi już. Natura pozwoliła nam nabrać sił przed kolejnym wymagającym podejściem. Szlak ponownie zaczyna stromo piąć się w górę. Kamienne stopnie są wyższe niż na początku trasy, a nachylenie miejscami przekracza 20%. Na szczęście na tym odcinku znajduje się wiele serpentyn, dzięki którym podejście jest łatwiejsze do pokonania. Po osiągnięciu grzbietu pojawiają się pierwsze szerokie panoramy okolicznych gór. Uwielbiam góry, mogę godzinami się przyglądać, jak ludzie się wspinają. Residenz, ja, das ist ja nicht so. Wenn du es dann auch nicht Za nami godzina wędrówki, ponad połowa drogi, tak jak wskazywała mapa. Rozpoczęło się to ostre podejście. Ludzi sporo, ale nie ma się co dziwić, przecież to jedna z największych, jeśli nie największa atrakcja turystyczna w Norwegii. To był zdecydowanie najbardziej wymagający odcinek, dlatego pojawiające się płaskie, granitowe skały powitałem z ulgą i radością. Po 2 kilometrach, a więc nieco ponad połowie drogi, weszliśmy z lasu i piękna panorama, piękny krajobraz na góry zawieszone nad fiordem, mgiełka, coś fantastycznego. Z tej mapy wynika, że jesteśmy tutaj, a więc największe przewyższenie mamy już za sobą.
Wchodzimy na półkę skalną, która chyba będzie przed smakiem tego, co nas czeka na finiszu tej wycieczki. Na szlaku pojawiło się małe jeziorko. W samej górze chyba. A nie, tam może. Te jeziorka pojawiły się po 2,5 km wędrówki. Do końca pozostało nam około 1300 metrów. Krajobraz całkowicie się zmienił. Szlak prowadzi teraz niemal płasko przez rozległe granitowe płyty. To jeden z najłatwiejszych technicznie fragmentów trasy. No i mamy szczęście. Wspaniała pogoda pozwala nam zobaczyć pierwsze fragmenty Lysefjordu. Czyli kawałek zejścia, płasko i podejście ostateczne. Jak widok? Pierwszy widok na Lysefjord. Końcowy odcinek prowadzi lekko pod górę po gładkich płytach skalnych. Tutaj już zamiast piekących łydek czuję ekscytację. Nie mogę się wręcz doczekać pierwszych panoram na Lysefjord. Ciekawe, pierwszy widok jak się pojawi. Jak tam? Wow, ale widok. Są. Pojawiły się po minięciu ostatniego zakrętu. I tu dopiero zapiera dech. Dla tych widoków warto było pokonać te 4 km. W dali widzę już też słynną skalną platformę. Na żywo zapiera dech. Robi zdecydowanie większe wrażenie niż na zdjęciach i filmach. Jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj taki bardzo wąski przesmyk. Mimowolnie przywołałem się do porządku, bo w pierwszym odruchu ma się ochotę jak najszybciej pójść w stronę Preikestolen. A przejście jest wąskie, ludzi tłumy i naprawdę do samego końca trzeba być skoncentrowanym na tym, gdzie się stawia kroki. W bezpiecznym miejscu przystaję, żeby zrobić kolejne zdjęcia i ujęcia. Powiem tak, z każdym metrem robi się coraz ciekawiej i coraz piękniej, ale trzeba zachować koncentrację, bo jest tutaj wąsko. Te krawędzi nie są zabezpieczone, a w dół 600 metrów przepaści, ale piękny widok. Ta skalna półka wygląda niesamowicie. Odbiera mowę, zapiera dech, nie wiem co jeszcze powiedzieć. I końcowe odliczanie, ostatnie kroki przed wejściem na Preikestolen. I to jest ten wielki moment. Powiem tak, jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości, czy to jest jedna z największych norweskich atrakcji w Norwegii, to proszę spojrzeć na ten widok.
Tutaj zdjęcie, kolejka do zdjęcia z krawędzi Preikestolen. Osiągnęliśmy cel naszej wędrówki. Stoję na Preikestolen, podziwiając te panoramy. W tej kolejce raczej stać do zdjęcia na krawędzi już nie będę, ale widać tutaj fantastycznie całą panoramę na fiord Lysefjord. Preikestolen to kwadrat o bokach 25 metrów. Wznosi się 604 metry nad taflą fiordu. Na samej platformie nie ma barierek ani żadnych zabezpieczeń. Skała jest niemal idealnie płaska. Jednak przy jej krawędzi trzeba zachować szczególną ostrożność. Tym bardziej, że ludzie są tak podekscytowani widokami, że biegają z telefonami, robią selfie i podchodzą do samej krawędzi. Takie ujęcia wymagają cierpliwości, nie fotografującego, ale czekających na zdjęcie w takiej kolejce. Spędziliśmy tutaj ponad godzinę. Jak wrażenia? Podejście najfajniejsze. Usiedliśmy na skalnych stopniach i podziwialiśmy te niesamowite panoramy. Naprawdę warto pokonać tę trasę, żeby się tutaj znaleźć. Jeszcze jedna rzecz, tutaj takie będzie zdjęcie pamiątkowe. Nie z samej krawędzi, ale gdzieś tutaj sobie stanę. Ostatnie spojrzenie na Preikestolen. Wyruszamy w stronę busa. Naprawdę było warto się tutaj wskrobać te 4 km. Wędrówka nie jest zbyt uciążliwa, ale te widoki tutaj, jak sami widzieliście, zapierają dech i po raz kolejny powtórzę ten banał, że żadne zdjęcie, żadne wideo nie odda tego, co tutaj zobaczyliśmy, jakie tutaj są panoramy, jakie są wrażenia na tych krawędziach przy Preikestolen. Powrót odbywa się tą samą trasą. Schodzenie zajęło nam nieco mniej czasu. Nadal trzeba jednak uważać. Największego skupienia wymagają oba stromy podejścia, pokonywane tym razem w dół. Droga w obie strony ma około 8 km. Zajęła nam 5 godzin. Przewyższenie, które trzeba pokonać, to 500 metrów. Wysokość skalnej ambony to 604 metry nad wodami Lysefjordu. Choć szlak nie jest specjalnie długi, nie należy go lekceważyć. Zmęczenie wynika głównie nie z odległości, lecz z ciągłego pokonywania kamiennych stopni. W słoneczne dni praktycznie większość trasy przebiegała po odsłoniętym terenie, dlatego warto zabrać nakrycie głowy oraz odpowiedni zapas wody. Zejście bardzo spokojnym tempem zajęło nam około 1,5 godziny. Co do samego Preikestolen, trudno to opisać słowami, widoki, wrażenia, które się tam przeżywa. Bardzo polecam tę wycieczkę. W drodze powrotnej Justyna pokazała nam kilka miejsc i punktów widokowych, które sprawiły, że poziom zachwytu nad Norwegią wzrósł jeszcze bardziej. Wąskie drogi wkomponowane w skały, tunele, mosty. Ten kraj wkomponował się w naturalny krajobraz, który zachwyca turystów z całego świata. Po krótkiej regeneracji wróciliśmy do centrum kibicować z Norwegami w strefie kibica. Kolejne niezapomniane wrażenie, ale o tym oraz o pozostałych atrakcjach w samym Stavanger opowiem już w kolejnym, ostatnim odcinku tej serii. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubienia filmu i podzielenia się wrażeniami w komentarzach poniżej. Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem. Cześć!